Witamy w kolejnym odcinku z ostatniej dzikiej rzeki Europy. W poprzednich odcinkach mogliście obejrzeć tajemnicze tereny przygraniczne od Bieszczad aż do trójstyku granic Polski, Ukrainy i Białorusi. W tym filmie przepłyniemy graniczną rzeką Bug odcinek od Włodawy do Terespola, mając cały czas po swojej prawej stronie Białoruś. Zobaczycie, jak wygląda obecnie rzeka po wielkiej wycince drzew i nowa zapora elektroniczna. Odwiedzimy też najciekawsze zabytki i atrakcje, które znajdują się na polskim brzegu rzeki. Na wstępie dziękuję też wszystkim patronom tego kanału, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Na horyzoncie widać już Włodawę, po lewej wieżę cerkwi, a po prawej wieżę klasztoru Paulinów. No ale słychać też już grzmoty, więc zbliża się burza, ale do Włodawy mamy już bardzo blisko. To miasto ma też bardzo ciekawą historię z racji położenia. Jeszcze się nie wyludniło, tak jak inne do tej pory, które z kiedyś prężnie właśnie rozwijających się osad nad Bugiem dziś są takimi sennymi już w zasadzie wsiami, bo miejscowości typu Dubienka zostały pozbawione praw miejskich. Włodawa jest miastem powiatowym, największym tutaj w regionie. Jak dla mnie Włodawa jest jednym na pewno tutaj z najpiękniejszych takich miast kresowych. Czas jak gdyby tutaj się zatrzymał. Wystarczy zdjąć kilka szyldów tutaj w centrum i możemy kręcić film, którego akcja spokojnie rozgrywa się jakieś 100 lat temu. Tak straszą tymi inżynierami, tymi pływającymi ciałami, a tu widzę jest więcej wędkarzy jak na odcinku z Ukrainą. Przez 10 km to już chyba spotykaliśmy z 30. O, i już widać jakiś deptak spacerowy, ludzie sobie z psami spacerują. No tutaj Bug przepływa, no może nie przez środek Włodawy, ale przez jej przedmieścia, a po prawej stronie gdzieś za krzakami mamy miejscowość Tomaszówkę, no do której dostępu niestety nie ma. Przepływamy teraz koło wyspy we Włodawie. Tutaj znajdują się ruiny kaflarni. Też ewidentnie był tutaj jakiś pomost, a może nawet most na drugą stronę rzeki. O, i teraz widać komin kaflarni. W latach 60. nad rzeką Bug na bazie starego młyna wodnego należącego niegdyś do Teofila Zalewskiego i Solima Lamberta wybudowano kaflarnię, która zatrudniała 40 pracowników. Obecnie budynek jest niestety w całkowitej ruinie. W tym miejscu też do 1939 roku stał most, a następnie po jego zniszczeniu przeprawa promowa prowadząca do nieistniejącej już dziś wsi Włodawka, która znalazła się po 1940 roku w pasie granicznym, w efekcie czego Sowieci podjęli decyzję o jej całkowitym wysiedleniu. No i dopływamy do mostu drogowego we Włodawie. Tutaj widać, że był chyba drugi most, albo wcześniejszy, albo jakiś tymczasowy wojskowy, kiedy właśnie tamten wysadzono. Jest tutaj druga droga, która ewidentnie dobija w to miejsce. A i mamy tam ujście Włodawki, rzeki Włodawki. Tam można sobie wpłynąć przy wyższym stanie wody. Dziś chyba nie da rady. I jest tam przystań kajakowa. Piękna kiedyś była zrobiona przystań kajakowa i stamtąd można sobie odbijać. No. A tymczasem to, co widzicie na horyzoncie, to słynny wodowskaz we Włodawie. No i zarazem miejsce po dawnym moście drogowym, który łączył Włodawę z drugim brzegiem, z miastem Tomaszówka. Myślę, że dziś mogliby zrobić tutaj chociaż kładkę dla pieszych, taką jak w Warszawie. Skoro nie mamy wiz na Białoruś, to bardzo pewnie wielu turystów chętnie by tam poszło na piechotę. To jest niedaleko, kilka kilometrów. Czy miejscowe wypożyczalnie rowerów by na pewno wtedy zarobiły. No i pewnie pomyślicie, a kto byłby taki głupi, żeby iść teraz na Białoruś. Ja bym chętnie poszedł, bo nie wierzę w te głupoty, które serwuje nam telewizja, że tam chcą nas od razu zamknąć do więzienia za wszystko i tak dalej. Zresztą obejrzycie serię z Białorusi, to sami zobaczycie, że nie jest tak strasznie i źle, jak to nam ciągle malują. Zresztą to samo z Ukrainą. I możecie się zastanawiać właśnie, kto tam jeździ, a okazuje się, że Polacy są trzecią nacją, która najliczniej odwiedza Białoruś. Oczywiście po
Rosjanach. Tyle co przed burzą udało się przebić do brzegu we Włodawie. To kiedyś była główna droga prowadząca na teren obecnej, dzisiejszej Białorusi. I ta droga kończy się w zasadzie tu, jak widzicie, już ona się zwęża i zakręca sobie w prawo, gdyż tutaj za chwilę jest Bóg. A kiedyś ona biegła właśnie tędy. Dzisiaj jest tutaj znak o zakazie wjazdu i informacja, że jest to granica państwa. Pozostał stary nasyp, który dzisiaj jest już zarośnięty. Jest tędy ścieżka, już nawet nie widać asfaltu. Ten nasyp prowadził do mostu na Bugu. Jeszcze do II wojny światowej tym nasypem jeździły samochody. Można było sobie pojechać na drugą stronę. Tam znajduje się miejscowość, małe miasteczko Tomaszówka, a dziś to wszystko jest podzielone granicą. Jak już dojdziemy do końca nasypu, tak naszym oczom ukazuje się taka właśnie altanka. Tutaj jest też słynny wodowskaz na Bugu. Mamy tutaj też stare zdjęcia, jak wyglądał właśnie most przed wojną, później most tymczasowy, który był tutaj budowany przez żołnierzy, kiedy został on wysadzony. Jest też info o Tomaszówce. Tam pomordowano też polskich żołnierzy. Tam po drugiej stronie w krzakach jest już słupek białoruski. To miejsce też zmieniło się od ostatniego roku, bo wycięto tutaj krzaki nad Bugiem. Nie było takiej widoczności. Zauważcie, że teraz jest mnóstwo słupów. Na każdym ze słupów są kamery. Przy wodowskazie we Włodawie mamy właśnie bardzo dogodne miejsce, aby przybić do brzegu, wyciągnąć tutaj kajak, no i rozbić namiot. Ewentualnie można skorzystać z jakiejś agroturystyki czy hotelu w mieście. Widać tutaj jeszcze słupy po starym moście, który prowadził na drugą stronę. To pewnie drewniany most wojskowy tymczasowy, zbudowany podczas II wojny światowej. To miejsce słynne jest na całą Polskę. To właśnie stąd od 1897 roku podaje się stan wody na Bugu. Codziennie w programie pierwszym Polskiego Radia, tuż przed godziną 12, możecie usłyszeć komunikaty o stanie wody w polskich rzekach. Jeśli chodzi o Bóg, to właśnie podawany jest stan z tego wodowskazu we Włodawie. Po dawnej świetności Włodawy zostało dziś kilka ciekawych zabytków, które warto zobaczyć, będąc w tym mieście. Nad samym Bugiem położona jest majestatyczna cerkiew Najświętszej Maryi Panny z 1840 roku. W tym mieście panuje naprawdę niezwykły klimat. W niektórych miejscach jak gdyby czas zatrzymał się 100 lat temu albo i dalej. Widać, że miejscowe władze bądź mieszkańcy dbają o podtrzymanie tych historycznych smaczków. W mieście tym żyły licznie kiedyś 3 kultury i pamiątką po nich są 3 okazałe świątynie, które o dziwo tutaj zachowały się w bardzo dobrym stanie. I wszystkie je możemy odwiedzić oraz zobaczyć wewnątrz. Prawosławna cerkiew, klasztor Paulinów oraz synagoga żydowska. Późnobarokowa synagoga żydowska z XVII wieku jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Polsce. Obecnie mieści się tutaj muzeum, można oglądać zwoje tory i inne akcesoria związane z tą wiarą. No i za sowitą opłatą możemy wejść do środka. Ale za darmo można pooglądać domy żydowskie, które też zachowały się w dużej ilości w okolicy synagogi. Dziś niewiele pozostało po dawnej świetności Włodawy, ale król August III nadał temu miastu przywilej organizowania wielkich jarmarków. Zjeżdżali tutaj kupcy z całej Europy i nawet z tak odległych miast jak Wiedeń czy Berlin, aby handlować bydłem z Wołynia i Ukrainy. Pośrodku włodawskiego rynku znajduje się unikalny na skalę Polski budynek. To XVII-wieczny czworobok. Niegdyś było tutaj tętniące życiem targowisko, miejskie jatki, czyli sklepy z mięsem. I na tym właśnie rynku Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Pan Wołodyjowski umieścił scenę pojedynku Bohuna z Wołodyjowskim. Obok czworoboku znaleźliśmy nietypową atrakcję, budka nietelefoniczna. Nie dodzwonimy się stąd nigdzie, ale możemy posłuchać miejskich legend. Do wyboru mamy aż 9 opowieści związanych z historią miasta i jego mieszkańców. Spójrzcie, jak zmieniają się czasy. Kiedyś tutaj było pełno straganów, kramów miejskich, tętniło życie, a dziś ciuchlandy, ubezpieczenia, kosmetyczki i kebaby. I na ławeczkach pojedyncze miłośnicy tanich trunków wysokoprocentowych.
Pomimo że Włodawa leży z dala od turystycznych szlaków, będąc na wschodzie Polski, uważam, że koniecznie trzeba odwiedzić to miasto, bo ma w sobie coś naprawdę magicznego. Zaczynamy kolejny dzień na rzece. Jak widzicie, od Włodawy Bóg staje się już sporo szerszy niż do tej pory. O ile całość tej rzeki, prawie tam, gdzie dało się jakkolwiek pływać, była w przeszłości wykorzystywana do spławiania różnych towarów, tak właśnie od tego miejsca można powiedzieć, że Bóg był bardzo ważną arterią komunikacyjną. Jeszcze na starych zdjęciach sprzed II wojny światowej, czy I nawet, można zobaczyć, ile było tutaj po drodze portów rzecznych, ile pływało tędy statków, barek. Stąd były spławiane towary do morza, do Gdańska i dalej na cały świat. Na dniach dopłyniemy do Kuzawki, skąd Tadeusz Kościuszko wyruszył w swoją podróż do USA. Wiem, że to się dziś może wydawać niewiarygodne, ale to właśnie tutaj, w tej małej wioseczce nad Bugiem, nasz słynny wódz zaczął swą wielką podróż za ocean. Dziś ta rzeka, jak widzicie, jest pusta. Poza tym malutkim odcinkiem turystycznym tutaj nie pływa nikt. A te miejscowości, które mijamy po drodze, poza nielicznymi, takimi jak Włodawa, które jako tako jeszcze dziś wyglądają, są rozwinięte, straciły bardzo na znaczeniu. Kiedyś wzdłuż Bugu było wiele miast, dzisiaj jest raptem kilka. Też rzeka zmieniła bieg, wiele z tych miejscowości właśnie nie jest położone nad samym korytem rzeki, tylko oddalone już nawet o kilka kilometrów od tego głównego nurtu dzisiejszego. Tak możecie sobie właśnie tutaj na Bugu zobaczyć, jakie są koleje losu historii, jak świat się zmienia, więc nie łudźmy się, że świat, w jakim żyjemy dziś, będzie trwał wiecznie, bo nie będzie. Wystarczy sięgnąć nawet 100 lat wstecz. Tam była Polska, dziś tam jest Białoruś. Tutaj były tętniące życiem osady, porty. Tego już nie ma. Tak samo świat, w którym my żyjemy dziś, prawdopodobnie za 100 lat przestanie całkowicie istnieć i będzie widoczny być może tylko w tego typu filmach, jakie ja dla Was dziś nagrywam. Pierwszą miejscowością za Włodawą, do której dopływamy, jest Suszno. Znajdował się tutaj folwark, widać też w krzakach komin z dawnej krochmalni. Ogólnie to z rzeki widać bardzo niewiele, bo to wszystko jest zarośnięte. No teraz i tak trochę przycięli, żeby postawić te słupy. Jeżeli nie przybijemy do brzegu i nie wyjdziemy, tak zobaczymy stąd całe G. Więc jeżeli ktoś się wybiera na taki spływ, to nie liczcie na to, że będzie to widokowy spływ i będziemy sobie tu podziwiać pasące się krowy, pracujących w polu ludzi, jakieś zabytki, bo nie. Z rzeki widać tylko czasem wieże kościołów oraz nadajniki telefoniczne. Od trójstyku przed Włodawą do samego końca granicznego Bugu ustawiono jakiś czas temu drut kolczasty, tak zwaną koncertinę, ten drut żyletkowy dokładnie, nie kolczasty. I on niby miał zostać usunięty w zeszłym roku, z tego co słyszałem. I faktycznie na dużej części został, ale tutaj jak widać on jest. Chyba porosły go trzciny, więc jak taki inżynier idzie nocą, to go nie zauważy. Ale miał on zostać usunięty ze względu na to, że stworzono właśnie tą zaporę elektroniczną, są kamery, jakieś czujniki, a bardzo wiele zwierząt ginęło w tym drucie, poczynając od bobrów na dużych zwierzętach typu łosie czy jelenie kończąc. W Puszczy Białowieskiej też nawet żubry ginęły, plącząc się w ten drut i ktoś wziął też chyba za to pieniądze, żeby go usunąć. I może faktycznie nie ma go już w tych miejscach turystycznych, ale widzę, że nie wszędzie chciało się usuwać ten drut i on nadal tutaj jest i stanowi zagrożenie. Powodzie też go porywały. I tak w zasadzie jedyne, czego się obawiam na tym odcinku, to to, że gdzieś ten drut tutaj będzie zaplątany pod wodą i przetnie nam kajak, bo kajak jest pompowany. Nie boję się tych inżynierów, bo jednak płyniemy chyba po najbezpieczniejszej rzece w Polsce, naprawdę. Tutaj nikt nie pływa, bo się ludzie boją, ale zobaczcie, co 50 metrów jest słup, nawet po 7 kamer na słupie. Tutaj możesz wszystko zostawić, można zostawić kajak, cały dobytek, namiot, iść do sklepu parę kilometrów i nie ma się czego bać, że ktoś nas tutaj obrabuje, bo cały czas jesteśmy na monitoringu. Chodzą patrole wojskowe. Naprawdę, uwierzcie mi, nie ma bezpieczniejszego miejsca w Polsce chyba niż ten odcinek graniczny Bugu.
Pierwszą większą miejscowością za Włodawą jest wieś Różanka. Wieś ta była lokowana już w 1507 roku, straciła prawa miejskie w XVII wieku, tak więc mamy tu kolejne miasto, które dziś zostało zdegradowane do roli małej wioski, ale warto się tutaj zatrzymać, żeby zobaczyć pozostałości po dawnej rezydencji magnackiej. W tym miejscu kiedyś też kursował prom przez Bug. No nie każda miejscowość mogła sobie pozwolić na most i tych mostów, pomimo że było tutaj sporo, w większości drewniane i czasem jakieś pale tutaj spotykamy, tak akurat tutaj był prom. W przystani kajakowej w Różance mieszka kot, starszy szeregowy. Być może jest to kot wojskowy, bo właśnie tutaj jest dużo patroli wojskowych. Ma on taką małą budę, miski, wodę, jedzenie. Na szczęście w kajaku mieliśmy karmę dla kotów na wszelki wypadek i jak widać się przydała, więc można go nakarmić i dzisiaj będzie z nami spał w namiocie. Tak właśnie powinno być. Zobaczcie, jak tutaj się dba o koty. Widać, że zabiedzony nie jest. Jest zadowolony, nie boi się ludzi, więc jak będziecie przejeżdżać kiedykolwiek przez Różankę, koniecznie zejdźcie nad Bug za pałacem, tam gdzie jest przystan kajakowa i nakarmcie kota szeregowego. W miejscowości Różanka niegdyś znajdował się największy pałac nad Bugiem. Historia tego miejsca z pewnością zasługuje na osobny film, gdyż jest mocno długa, zagmatwana i bogata w różne zwroty akcji. Dziś niestety po samym pałacu nie pozostały nawet żadne kamienie. Jego resztki zostały rozebrane przez Niemców podczas II wojny światowej i użyte do utwardzania okolicznych dróg. Pozostałości dworskiego majątku w latach 90. sprzedano za bezcen. Dziś wszystkie budynki, które zachowały się do czasów obecnych, są w rękach prywatnych, a na terenie dawnego parku dworskiego urządzono boisko. Najbardziej okazałą pamiątką po majątku jest zespół oficyny dworskiej z tunelem wjazdowym do Różanki. Dziś ciężko to sobie wyobrazić, ale był to jeden z największych majątków w całym zaborze rosyjskim, który liczył ponad 20 000 hektarów. Aby zarządzać tym całym majątkiem, pobudowano więc oficynę. I jest to najbardziej okazały budynek, jaki zachował się do czasów współczesnych. Już wjeżdżając do Różanki, przejeżdżamy przez dawną bramę. Zachowało się jeszcze też kilka pomniejszych budynków w różnym stanie zniszczenia, m.in. spora wieża ciśnień oraz ceglany parkan, który otaczał dawny pałac. Z tych wioseczek i najciekawsze, jedyne obiekty, które pozostały do czasów obecnych, to są w większości kościoły, ewentualnie właśnie ruiny jakichś dworów. I w miejscowości Hanna znajduje się kolejny zespół cerkiewny warty uwagi. Tutaj utworzono też jakieś centrum maryjne, więc trzeba będzie zaraz wydostać się znów na brzeg. Znowu stąd też jest niedaleko do dworku Romanów. Dworek jest słynny jako dworek Kraszewskiego, bo właśnie tam niby to przebywał jakiś czas nasz słynny pisarz. 3 km od koryta Bugu leży miejscowość Hanna. Możemy zobaczyć tutaj zabytkowy drewniany zespół cerkiewny, wokół którego urządzono mini skansen oraz centrum religijne. W otoczeniu cerkwi stoi kilka starych drewnianych chałup, które prezentują typowy wiejski nadburzański wygląd, a z tyłu za cerkwią mamy do dyspozycji zegar męki Chrystusa. A w dawnej organistówce stworzono karczmę, gdzie można spróbować lokalnych przysmaków pogranicza. W parku przed cerkwią stoi kilka rzeźb poświęconych bohaterom Powstania Styczniowego. W tamtych latach na tym terenie odbyło się mnóstwo bitew, potyczek i ta pamięć tutaj jest cały czas żywa. Jadąc wzdłuż Bugu czy płynąc sobie rzeką, możemy natrafić na mnóstwo miejsc związanych właśnie z tamtymi wydarzeniami. Obok parku możemy zobaczyć kolejne rzeźby. Tu znów znajduje się inscenizacja przedstawiająca nadburzańską wieś. Ogólnie te tereny chyba zamieszkuje wielu artystów, którzy rzeźbią w drewnie, bo tego typu instalacje można zobaczyć w wielu nadburzańskich miejscowościach. 8 km stąd, w Romanowie, leży przepiękny dwór.
należący niegdyś do rodziny Kraszewskich. W tym właśnie dworze przez jakiś czas mieszkał i tworzył słynny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski. Dziś dwór należy do Skarbu Państwa i mieści się w nim muzeum. W tym dworze pisarz Józef Ignacy Kraszewski spędził swoje dzieciństwo, a sam dwór był własnością jego rodziców do czasu, kiedy przejął go brat Ignacego, Kajetan. Dwór kilkakrotnie spłonął. Ostatni raz w 1943 roku, kiedy to podpalili go radzieccy partyzanci, aby nie został wykorzystany przez Niemców jako posterunek. Jednak jako jeden z nielicznych po wojnie miał szczęście i państwo polskie podjęło decyzję o jego odbudowie. Już w 1962 roku, w rocznicę 150. urodzin pisarza, otworzono tutaj muzeum. Wewnątrz znajdują się oryginalne pamiątki po rodzinie Kraszewskich, a wnętrza zostały odtworzone na podstawie zachowanych opisów i rodzinnych relacji. To miejsce jest mało znane na mapie Lubelszczyzny, ale z pewnością warto je odwiedzić. Dopływamy wreszcie do Kuzawki, starej nadburzańskiej wsi, znanej z tkactwa ludowego, ale z tą wsią wiąże się jeszcze jedna bardzo ważna dla historii naszego kraju opowieść, legenda. Ponoć to właśnie stąd Tadeusz Kościuszko odpłynął do USA. Oczywiście nie bezpośrednio, bo popłynął do Gdańska, gdzie przesiadł się na statek, który zabrał go do Ameryki i na pamiątkę tego wydarzenia we wsi umieszczono tablicę pamiątkową. Teraz jak płyniemy ostatnim tutaj odcinkiem, jako że dzisiaj jest niedziela, tak właśnie słychać z białoruskiej strony odgłosy jakichś modłów. Tutaj są jakieś wsie, ale tu też jest systema, tak więc no, wszystko jest za krzakami, niewiele widać. Jak nasza strona jest wygolona, tak tutaj są krzaki, ale słychać właśnie te odgłosy cerkiewnych modłów. My tu narzekamy na infrastrukturę, a to proszę, stoi sobie normalnie toaleta, czyli tak zwany kibel nad rzeką. No to grzech nie przybyć do brzegu i nie skorzystać. Myślę, że to nie jest jednak dla kajakarzy, tylko dla wojska, ale jeżeli przyślą nam rachunek, to proszę na maila, który jest podany w opisie tego kanału. Tam uiścimy te 5 zł za skorzystanie, jak będzie trzeba. Kolejną wartą uwagi miejscowością na trasie Bugu są Sławatycze. Ta miejscowość słynie z kilku atrakcji. Przede wszystkim znajduje się tutaj pierwsze przejście drogowe z Białorusią, jeżeli jedziemy od strony południowej, ale niestety jest ono nieczynne, gdyż obecnie jedyne przejście graniczne czynne znajduje się w Terespolu. Więc tutaj wszystko jest zamknięte na głucho. Ale Sławatycze słyną też z jeszcze 2 ciekawych atrakcji. Mianowicie znajduje się tutaj ponoć jedyny w Polsce kościół, naprzeciw którego stoi cerkiew, więc wychodząc z drzwi kościoła możemy wejść prosto do cerkwi, oczywiście przekraczając ulicę. Sławatycze słyną jeszcze z jednej osobliwej ludowej tradycji. Tuż przed Nowym Rokiem odbywają się tutaj wybory brodacza roku. Brodacze to takie straszne stwory, które polują na młode panny, podnosząc je na długich drewnianych kijach i zabierając gdzieś na bara do stodoły. Jeżeli chcecie zobaczyć te osobliwe stwory, przyjedźcie tutaj koniecznie w ostatnich dniach roku, gdyż latem możemy zobaczyć co najwyżej rzeźbę brodacza w parku miejskim przed urzędem gminy. W Sławatyczach mamy jedno z niewielu bardzo dogodnych wyjść na stronę polską. Z tego miejsca do głównej drogi nadburzanki, do centrum Sławatycz jest mniej jak 50 metrów. Stąd to miejsce kilka dni temu wybrała sobie grupa kilkunastu Afgańczyków, którzy przeszli gdzieś tutaj Bóg i wkradli się na terytorium Polski. Ta grupa akurat została złapana prawdopodobnie dzięki nowej barierze elektronicznej, która znajduje się nad Bugiem. Jak podała Straż Graniczna, w tym roku tylko na lubelskim odcinku rzeki Bóg już ponad 600 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. Statystyki za zeszły rok podają tylko 450 osób,
Czyli wyraźnie widać, że nowa bariera działa. Ja nie wierzę, że tych osób w zeszłym roku było mniej. One po prostu przechodziły niezauważone na drugą stronę, bądź były zauważone i niezłapane, więc straż się do tego nie przyznawała. Teraz, jak widzicie, te słupy są tu rozstawione co 50 metrów albo i gęściej, stąd bardzo trudno jest przebyć tą rzekę. Nawet jeżeli ona jest płytka i nie zamoczymy sobie koszulki, tak to wszystko jest widać. Tu są jakieś czujniki termowizyjne, czujniki ruchu i tak dalej, więc idąc nawet ciemną nocą, te osoby będą zauważone i służby mają czas, aby podjąć reakcję. Oczywiście takie osoby nie przechodzą na własną rękę w większości przypadków, tylko gdzieś po polskiej stronie ktoś czeka, czyli tak zwany przemytnik imigrantów. Najczęściej z tego, co można wyczytać w artykułach prasowych, nie są to Polacy, tylko przemytem tych ludzi ze wschodu trudnią się o dziwo Ukraińcy i Litwini. Polskie służby zatrzymały już wiele osób, które trudniły się nielegalnym przerzutem, czy to tutaj przez granicę, czy kurierką tych osób gdzieś na zachód Europy. Na nową barierę elektroniczną, która została ukończona w lipcu 2025 roku, składa się 1800 betonowych słupów i ponad 4500 kamer termowizyjnych, dziennych, nocnych i różnych czujników. To wszystko jest połączone ponad 400 km kabli. Ile nas to wszystko kosztowało? Zapora elektroniczna wzdłuż rzeki Bug kosztowała około 280 milionów złotych. To są dane oficjalne. Do tego oczywiście dojdą koszty eksploatacji, konserwacji tego całego systemu. Do tego dochodzą jeszcze patrole ludzkie. Im bliżej Podlasia, tym jest ich więcej. Sławatycze były niegdyś miejscowością wielokulturową. Świadczą o tym 4 cmentarze. W tej małej miejscowości znajduje się cmentarz katolicki, unicki, prawosławny i żydowski. Dopływamy aktualnie do wioski Mościce i będzie to chyba dobra okazja, aby opowiedzieć Wam pewną historię. Dzisiaj bronimy się tak mocno przed tymi różnymi inżynierami, doktorami, którzy chcą się tutaj do nas dostać, przepływając tą rzekę, ale już w zamierzchłych czasach na ziemię polskie byli sprowadzani różni imigranci z różnych stron świata. Decydowały o tym ich niezwykłe umiejętności. Dzisiaj możecie sobie wejść na YouTube'a, zobaczyć, jak na przykład naprawić samochód, czy zrobić cokolwiek. Kiedyś to nie było takie proste. Bóg był rzeką, która co wiosnę zmieniała swoje koryto po tych powodziach. Te koryto było bardzo nieregularne, zresztą to widać dzisiaj, jak daleko są na przykład niektóre miejscowości od obecnego nurtu Bugu. I właśnie tutaj w XVIII wieku do wsi Mościce, która wtedy nazywała się Kolonia Nejbrow, sprowadzono osadników z Mecklenburgii, czyli terenów dzisiejszych Niemiec. Ich zadaniem było osuszenie tych terenów, aby można było tutaj uprawiać ziemię czy wypasać bydło. Efektem ich pracy jest też zmiana koryta Bugu, bo jeżeli nawet spojrzymy na widok satelitarny z Google Maps, tak widać, że te starorzecza tutaj były bardzo porozrzucane na lewą, na prawą stronę. To koryto było nieregularne i jak spojrzymy na linię Bugu, tak od Włodawy właśnie on nam się prostuje. Tutaj już nie ma takich zawijasów krętych, jakie były na początkowych odcinkach, a koryto jest bardziej proste. Dla nas w tej chwili powiedzmy to lepiej, bo płynie nam się tutaj zdecydowanie szybciej, gdyż na tych zawijasach, zakrętach schodziło bardzo dużo czasu. Mijały godziny, a na mapie człowiek stał jak gdyby w miejscu. Ale rzeka też przez to jakby utraciła trochę na dzikości, ale też możemy tutaj zaobserwować dużo bardzo ciekawych starorzeczy. Tam są piękne lilie wodne, grążele. Wędkarze oczywiście uwielbiają tego typu miejsca, bo można tam złowić dużą rybę. Nam się tutaj kajakiem jak do tej pory nie udało wpłynąć w żadne z takich miejsc, bo jest zbyt niski stan wody. Trzeba byłoby przenosić, ale można sobie z brzegu też pooglądać te piękne starorzecza. Nazywają się one tutaj burzyskami. W niektórych miejscach można jeszcze zobaczyć płot graniczny białoruski i jest to oryginalna radziecka systema. Jak na części ukraińskiej, w tej chwili Ukraińcy zniszczyli ten stary płot i jest nowiutki, zbudowany niedawno. Tak widzę, że tutaj jest jeszcze oryginalny z czasów komuny, pamiętający Sowiecki Sojus.
Drut kolczasty na starych, już takich poczerniałych słupach. Jak na razie pograniczników przez tyle kilometrów nie widzieliśmy żadnych białoruskich. Być może nawet nie zobaczymy w ogóle, ale było widać jeden jakiś taki schron drewniano-ziemny zbudowany na wysokiej skarpie i to w zasadzie jedyne takie umocnienie. Jak po naszej stronie są właśnie te konstrukcje piaskowo-żwirowe, tak zwane HESCO. W Mościcach warto zrobić sobie krótki przystanek, gdyż pod jedną z chałup mamy opisaną pięknie całą historię wsi, zarówno w języku polskim, angielskim, jak i niemieckim. Miejscowy pasjonat zgromadził mnóstwo archiwalnych zdjęć, dokumentów, aż od początków tej osady po czasy współczesne, kiedy to już w latach 2000 tą miejscowość nawiedzały potężne powodzie. Nazwa tych kolonii, Nejdorf i Nejbro, została zmieniona w 1928 roku na pamiątkę wizyty w tym miejscu prezydenta Polski Ignacego Mościckiego. I od tego czasu wieś nazywa się Mościce. Dopływamy właśnie do jednego chyba z najbardziej urokliwych miejsc na trasie. Monastyr w Jabłecznej. Tutaj znajduje się słynny klasztor prawosławny. Oddalony jest teraz kilkaset metrów od Bugu, ale przy samym Bugu znajduje się też malutka kapliczka, przy której dobijemy zaraz do brzegu. Jedną z tych miejscówek, które koniecznie trzeba odwiedzić na nadburzańskim szlaku, jest Jabłeczna. Tutaj nad samym brzegiem Bugu znajduje się prawosławny klasztor. Ponoć klasztor powstał w miejscu, gdzie przypłynęła Bugiem nie wiadomo skąd cudowna ikona świętego Onufrego. Do 1821 roku to miejsce znajdowało się na prawym brzegu Bugu. Na szczęście dla nas Bóg zmienił swoje główne koryto i dziś ten klasztor znajduje się w granicach Polski. Dzisiaj jednak i tak otoczony jest starorzeczem z lewej strony, a głównym nurtem z prawej i stanowi poniekąd wyspę wśród nadburzańskich łąk. Przed wejściem do klasztoru warto na chwilę zatrzymać się przy olbrzymim dębie, którego pień pokryty jest chyba setkami krzyżyków, medalików i świętych obrazków, które zostawili w tym miejscu przybywający tutaj pielgrzymi. Klasztor w tym miejscu istnieje co najmniej od XV wieku i miejscowi mnisi pomimo nacisków ze strony władz nigdy nie przystąpili do tzw. Unii Brzeskiej. Centralnym obiektem jest cerkiew świętego Onufrego z 1840 roku, a tuż nad samym brzegiem Bugu wznosi się kaplica Świętego Ducha. Teren wokół klasztoru jest pięknie zadbany, warto też zwrócić uwagę na drewniany budynek, który charakterystyczny jest dla centralnej Rosji. A samo wnętrze cerkwi robi naprawdę niesamowite wrażenie. Za Włodawą zaczynają się wyspy. O ile wcześniej były to chyba 3 sztuki tylko, tak tutaj tych wysp będzie już dużo więcej. No i musimy sobie płynąc sprawdzać mapę, czy taka wyspa należy do Polski, czy do Białorusi, bo one nie są przedzielone środkiem granicą, tylko albo jest nasza, albo ich. Teoretycznie granica płynie głównym nurtem. No ktoś kiedyś uznał, że nurt jest z lewej bądź z prawej strony. No najprościej byłoby wszystkiego płynąć z lewej strony, ale nie zawsze tak się da. Jest też jedno miejsce na mapie, gdzie Bóg zmienił koryto. No i granica biegnie jego starorzeczem, ale nim nie popłyniemy, gdyż ono wyschło. Więc jest taki malutki fragmencik Bugu, gdzie w zasadzie musimy przepłynąć przez część białoruską, ewentualnie taszczyć kajak przez, nie wiem ile to tutaj może być, kilometr albo więcej po pasie drogi granicznej. Kolejną miejscowością pielgrzymkową na trasie jest Kodeń, który słynie przede wszystkim z zabytkowego kościoła świętej Anny
Jest tutaj też przepiękna kalwaria, a sama miejscowość rozwinęła się dzięki zamożnemu rodowi Sapiehów. I właśnie ruiny ich pałacu znajdują się gdzieś tutaj do dziś. Zaraz spróbujemy je odnaleźć. Najsłynniejsze nadburzańskie sanktuarium maryjne znajduje się w Kodniu. Oprócz majestatycznego kościoła świętej Anny możemy zagłębić się tutaj na długie godziny w olbrzymią kalwarię, która rozciąga się na nadburzańskich łąkach. Wieś ta ma ponad 500-letnią historię i rozwinęła się głównie za sprawą rodu Sapiehów, który władał tą miejscowością przez ponad 3 stulecia. Kiedyś Kodeń był prężnie rozwijającym się miastem, jednak po powstaniu styczniowym car rosyjski ukarał tą miejscowość odebraniem praw miejskich za to, że jej mieszkańcy brali czynny udział w powstaniu styczniowym. Za udział i wspieranie powstania styczniowego władze carskie zesłały też wielu mieszkańców Kodnia na Syberię. Mogli oni tutaj wrócić dopiero po 30 latach zsyłki. Po dawnym zamku Sapiehów zostały tylko resztki murów z parteru, ale obok zachowała się kaplica rodowa, która dzisiaj służy jako kościół i jest to jedyny przykład murowanej cerkwi gotyckiej w Polsce, który się zachował do czasów obecnych. W środku możemy zobaczyć tablicę nagrobną Iwana Sapiechy. Obok na piwnicach dawnego arsenału zamkowego wzniesiono kolejną kaplicę. W tym miejscu przez prawie 300 lat stał zamek, który stanowił główną siedzibę rodową kodeńskiej linii Sapiehów. Zamek został zbudowany w 1513 roku. Do dziś zachowały się tylko podmurówki. Teraz obecnie to wszystko jest w remoncie, będzie to jakoś zaadaptowane. Następnie Sapiechowie wybudowali nowoczesny jak na tamte czasy dwór, w którym obecnie mieści się dom pomocy społecznej. W tym miejscu na początku XVI wieku Sapiecha wybudował też port rzeczny. Towary stąd były spławiane aż do Gdańska. W Kodniu odbywają się plenery rzeźbiarskie i ktoś wpadł tutaj na pomysł, aby wyrzeźbić figury wszystkich możnych z rodu Sapiehów. Super inicjatywa. Można się przyjrzeć, jak wyglądali poszczególni członkowie możnego rodu Sapiehów wraz z Janem Sapiechą na czele. Ledwo zjedliśmy lunch, nie minęło 10 minut i przyjechała Straż Graniczna. Oczywiście tylko sprawdzili, czy to na pewno my, czy aby nie jacyś inżynierowie. Czyli jakieś tu alarmy są, czujniki ruchu, te kamery może informują, no bo tak jak mówiłem, niemożliwością jest, żeby ktoś siedział i to wszystko oglądał na żywo. Dopływamy do Kostomłotów. To duża wieś nadburzańska, która słynie z cerkwi, drewnianej cerkwi z 1630 roku. W Kostomłotach znajduje się jedyna na świecie czynna parafia neounicka obrządku słowiańsko-bizantyjskiego. Obok cerkwi z 1631 roku możemy podziwiać dzwonnicę, zabytkową plebanię oraz kilka kapliczek. Można też nabrać tu wody z miejscowego źródełka ze starą metalową pompą. We wsi zachowało się też kilka budynków z końcówki XIX wieku, a sama nazwa wsi Kostomłoty pochodzi od osób, które trudniły się zabijaniem zwierząt gospodarskich do celów spożywczych, prawdopodobnie wielkimi młotami, i stąd od młota i łamania nim kości powstały Kostomłoty. A sama wieś liczy sobie ponad 500 lat historii. Cerkiew pierwotnie została wybudowana jako unicka, następnie po likwidacji Unii Brzeskiej stała się cerkwią prawosławną, a od 1927 roku założono tutaj parafię neounicką, która działa do dzisiaj jako jedyna w Polsce. W tym zespole cerkiewnym mieści się Sanktuarium Męczenników Podlaskich. Jest to miejsce, w którym obrońcy wiary unickiej, którzy byli przymusowo nawracani przez władze carskie na prawosławie, nie poddali się temu i zginęli w obronie wiary. Dopłynęliśmy do miejscowości Żuki. Jest to naprawdę jedno z niewielu miejsc na Bugu, gdzie widać takie normalne wiejskie życie, naprawdę bardzo blisko rzeki. Nie ma tutaj krzaków. Pewnie jeszcze rok temu nie byłoby nic widać, ale jako że wycięto wszystko pod te słupy,
Bo tutaj akurat droga biegnąca do Terespola przebiegała dokładnie przy Bugu. I takich miejsc jest kilka, gdzie jeżeli przejeżdżacie sobie tędy drogą lądową, to będziecie jechać nad samym skrajem koryta Bugu. Tu jest też dom, niektórzy mają swoje działki też bezpośrednio, z tego co widać wprost one spadają do Bugu. Siedzi sobie wędkarz przy samym słupku granicznym, jest piękne popołudnie, 2 wędkarzy nawet już teraz widać. No ponoć w Bugu ryba jest. Jeszcze tylko niespełna 2 km dzieli nas od pierwszego z mostów w Terespolu. Minęliśmy właśnie jakiś zrzut wody ze strony białoruskiej. Być może jest to oczyszczalnia ścieków z Brześcia albo z jakiegoś innego dużego zakładu. No i niestety tutaj napotykamy na pierwszy dość duży problem, którego już nie da się przekroczyć. Dalej nie popłyniemy. Nie dostaliśmy niestety zgody na przepłynięcie pod mostami drogowymi i kolejowymi tutaj w Terespolu. Wiem, że wcześniej taka możliwość była. Nawet Straż Graniczna niektórym z tego co widziałem na filmikach woziła kajaki przez ten odcinek graniczny. Bo tutaj wielu z Was może się zdziwić. Wydaje się wszystkim, że mi też tak się wydawało, zanim nie zacząłem planować tej trasy, że granica z Białorusią biegnie na Bugu. Otóż nie. Jest jedno miejsce w Terespolu, gdzie Białoruś ma część lądu po naszej stronie. I wiąże się to z bardzo ciekawą historią, nazywaną oszustwem terespolskim. W skrócie, po II wojnie światowej, kiedy wytyczono właśnie granicę polsko-sowiecką na Bugu, pewien z radzieckich generałów zaapelował do Stalina, że nie może tak być, bo twierdza brzeska, wtedy bardzo strategiczny obiekt, byłaby narażona na ostrzał ze strony polskiej, zarówno z broni maszynowej, jak i pancernej. No mielibyśmy tylko, tak jak tutaj przez rzekę, na drugą stronę, żeby ostrzelać twierdzę. Było to bardzo niebezpieczne z wojskowego punktu widzenia dla bezpieczeństwa tej twierdzy. Stalin nie zgodził się. Powiedział, że no skoro już tak wytyczono, tak musi zostać. Ale sprytny generał, zanim ta komisja graniczna postawiła tutaj słupy, kazał swoim żołnierzom przekopać dawną fosę fortu i puścić tamtędy nurt Bugu. I faktycznie Bóg wtedy tam płynął, komisja przeszła, wytyczyła słupy. Jednak przez te dziesiątki lat Bóg wysechł, fosa jest zarośnięta i mamy dzięki temu granicę tutaj lądową, taki malutki skrawek na Bugu. Ta wyspa przez dziesiątki lat była nieużywana, ponoć od kilku lat od strony Białorusi można na nią wchodzić turystycznie za okazaniem paszportu. Są tam 2 małe mostki, takie kładki piesze zrobione. Jak my byliśmy w Twierdzy Brzeskiej kilka lat temu, jeszcze nie było takiej możliwości. Przy okazji, kiedy udamy się właśnie do Brześcia na drugą stronę, zapewne pójdziemy tam i myślę, że uda się Wam pokazać, jak wygląda ten taki skrawek polski. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to zostało zrobione nielegalnie. I myślę, że w obecnych czasach, kiedy to tak wszyscy politycy obwieszczają, że Rosja i Białoruś to nasz największy wróg, no to powinniśmy się chyba upomnieć o zwrot tego terenu, bo to nie jest zapisane w żadnym traktacie. Po prostu podstępem Rosjanie zabrali nam wyspę lotniczą, tak to się wtedy nazywało, wyspa lotnicza. I dziś jest efekt tego taki, że nie możemy sobie przepłynąć Bugiem przez Terespol i musimy przenieść kajak. Na szczęście kajak mamy składany, pompowany. Zaraz przybijamy tutaj przed ostatnim słupkiem, przed mostem drogowym. Będziemy go składać i czeka nas chyba kilkunastokilometrowy, bo trzeba ominąć cały ten terminal, kilkunastokilometrowy spacer przez miasto, żeby gdzieś dalej zwodować kajak. Ale sam Terespol jest bardzo ciekawy i jego okolica, więc korzystając z okazji chyba zostaniemy tu na noc. Będzie można się ogarnąć, umyć wreszcie w jakimś hotelu. Oczywiście Twierdza Brześć to nie tylko ta główna twierdza, która jest tutaj między mostami, ale też kilka innych fortów. Tutaj właśnie gdzieś jest jeden z fortów, no nie widać go za krzaki, ale tutaj po polskiej stronie mamy też 3 ukryte w zaroślach forty, które myślę, że uda Wam się za chwilę pokazać. Wylądowaliśmy na takim wysokim brzegu. Tutaj za zakrętem jest most. Dalej płynąć nie możemy. Tu już widać przejście, same budynki terminala i teraz musimy wydrzeć tutaj na górę po jarzynach, po krzywach i jakichś ściętych konarach drzew kajak. Będzie ciężko. Ciężko tu jest wyjść samemu, jak wyszedłem na obczajkę, a co mówić, wytaszczyć tu jeszcze kajak.
To, że jesteśmy cali w błocie, to mały szczegół. No i znowu nie ma się gdzie umyć. Takie piaszczyste plaże, że kąpiesz się na końcu albo myjesz kajak, to chyba tylko są w jakichś legendach dawnych o Bugu, bo Taka szeroka rzeka. jak widzicie, Wody. no jest woda, a człowiek by tu umarł z pragnienia i z brudu. I wyłożyła się. Tu są jeszcze nory bobrze. O kurde. Wpadłaś w norę bobra? No. Także takie kwiatki. To nie jest miły i przyjemny relaks. To nie jest spływ kajakowy po wieprzu czy tanwi. Tak. To jest przygoda. I teraz jeszcze kilkanaście kilometrów na piechotę. Dobrze, że dzisiaj nie pada. Kajak złożony. No i teraz kilkunastokilometrowy marsz przez Terespol aż za mosty, żeby zwodować się znów i napompować to wszystko. Ale poszukamy tu jakiejś agroturystyki albo hotelu, żeby się trochę umyć z błota. Bo już te ciuchy śmierdzą mułem bugowym. A przybiliśmy do brzegu tuż przy samym terminalu drogowym, osobowym konkretnie. Tutaj jest most warszawski. Tamten nadajnik, co widać, to już jest chyba ze strony białoruskiej, z Brześcia. I musimy teraz ominąć ogrodzenia terminala, przedostać się przez tą główną drogę i jakoś przez miasto na drugą stronę całego tego cypla. Jeszcze tylko 7 km i będziemy u celu. Życie nie jest to takie proste. I będę wdzięczny, jak ktoś mi postawi wirtualne piwo, bo usycham tutaj już, a chętnie wypiłbym prawdziwe. I tak wygląda kolejka do terminalu osobowego. Teraz dzwoniłem tutaj do straży akurat zgłaszać zakończenie spływu. Też z ciekawości spytałem, ile się teraz czeka na przekroczenie granicy. Powiedzieli, że jakieś 2-3 doby bym musiał dzisiaj poczekać, żeby przejechać sobie teraz do Białorusi. No to jest chore. Z patologia. To jedyne otwarte przejście. A czemu tak się dzieje? Bo ktoś sobie wymyślił, że zniechęcimy ludzi, żeby tędy nie jeździli. Czy to wyszło od polskich polityków, czy z Unii, to nie wiem. Ale to jest chore. Zaraz zresztą wam pokażę to, co jest tutaj w koło przejścia. Tutaj nie ma nigdzie chyba toalet. I tu czekają tysiące ludzi. Jeden wielki wychodek, no że tak powiem. Tu jest taki parking pod jakimś centrum handlowym. Można sobie tu zostawić auto, a jak nie zapłacimy od razu, to nam zakładają blokadę. Z tego co widać, to wiele osób właśnie dostało takie blokady. Niby jest tu sklep bezcłowy, raczej wątpię, ale może zaraz pójdę, coś kupię do picia. Na przejściu jest duży sklep, centrum handlowe, jakaś restauracja, więc można tutaj się posilić i coś wypić w oczekiwaniu na odprawę tą wielodniową. A ponoć z drugiej strony kolejka jest jeszcze lepsza, bo nawet czeka się teraz 5-6 dni, żeby wjechać do Polski. Tanio w tym ekskluzywnym barze dla przekraczających granicę nie jest, bo taki Tiger kosztuje aż 8. A teraz zobaczcie, co dzieje się koło przejścia. Tutaj nie wiem, ludzie zostawiają auta, przechodzą może na piechotę czy jakimiś autobusami, ale jest to jeden wielki wychodek. Tutaj śmierdzi jak w jakimś szambie, jak w toalecie publicznej, która nie była sprzątana od czasów II wojny światowej. I to wszystko są jakieś chusteczki, podpaski, pampersy. A szkoda, że tu jeszcze rynsztok nie płynie. Nie wiem, dlaczego państwo polskie nie zadbało tutaj o sanitariaty, skoro stworzono takie kolejki sztucznie, powtarzam sztucznie, to chociaż dajcie tym ludziom gdzie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Już nie mówię o prysznicach, ale to, co się tutaj dzieje, jest jakaś tragedia. Wszędzie leżą odchody, wszędzie jest smród, podpaski, śmieci, tutaj nie ma koszy na śmieci. Wstyd dla państwa polskiego, że do czegoś takiego doprowadził. Jakiś polityk sobie pomyślał, a utrudnimy wyjazdy na Białoruś. Chcę tylko przypomnieć, że tutaj są jeszcze 3 mosty, kolejne 2 są kolejowe. Przejazdów pasażerskich już nie ma, ale są przejazdy towarowe. I tutaj codziennie z terminalu w Małaszewiczach przejeżdżają pociągi w jedną, w drugą stronę z towarami z Białorusi, z Rosji, z Chin. I to nikomu nie przeszkadza. Kolejny most drogowy dla ciężarówek w Kukurykach jest cały czas czynny i tam towar przejeżdża, ale zwykłym tutaj obywatelom utrudnimy przejazd. Ja teraz, żeby jechać, pokazać wam Białoruś, będę musiał stać 2 doby co najmniej, żeby tam wjechać i 5 dób, żeby tu wrócić. Ponoć można wyjechać sobie wcześniej, bo osoby niepełnosprawne tutaj wynajmują się jako pasażer, dlatego że osoba niepełnosprawna przejeżdża bez kolejki,
Za 200 dolców możemy sobie niepełnosprawnego wynająć i wjeżdżamy od razu na odprawę. Sprytne, prawda? Jakoś sobie ludzie tutaj zarabiają. I co ciekawe, nie ma tu pasa unijnego, bo już się pytałem, czyli nie ma tak jak na Ukrainę, że omijamy sobie tą kolejeczkę, wjeżdżamy od razu po szlaban. Nie, nie, nie. Tutaj wszyscy stoją razem. Po to, żeby zniechęcić, nie jeździ tam, jeździ do Niemca, tam wydawaj eurasy. Terespol i jego okolice będą już tematem kolejnego odcinka. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i zapraszam już do obejrzenia kolejnego z granicznej rzeki Bug, w którym przepłyniemy malowniczym fragmentem Szwajcarii Podlaskiej oraz odwiedzimy najciekawsze miejsca wzdłuż koryta Bugu. Pewnej nocy zrobi się też trochę strasznie, ale to już opowieść na kolejny film. Do zobaczenia, cześć!